Dzisiaj jest dzień organizacyjny i załatwimy kartę SIM. Pokażemy, jak wyglądają tutaj sklepy i pójdziemy na zakupy. Pokażemy, jak zamawiamy jedzenie na ulicy, ile to kosztuje i jak się płaci taką aplikacją jak Alipay, która służy do płacenia w Chinach przy pomocy QR-kodów. A tak wygląda nasz pokój za 30 zł. Bardzo blisko stacji kolejowej. I Tak od razu... blisko, że właściwie obok mamy stolik. Możemy wskakiwać na pociąg bez biletu. No to jest najtańsze, jakie znaleźliśmy tutaj w okolicy. I jeżeli chodzi na przykład o gniazdka, to są takie tutaj. W ogóle to jest dziwne, bo tu nie ma jednego głównego kontaktu, tylko wychodzą kable ze ściany i jest listwa. I tutaj na przykład można podłączyć zwykłe europejskie kontakty. Tutaj jest takie urządzenie, które nie wiedzieliśmy, do czego służy. Zuza obstawiała, że z uwagi na to, że tutaj jarają tyle szlugów, to że oni to nagrzewają, bo to jest podłączone do kontaktu i to się tutaj po środku nagrzewa. Zuza obstawiała, że... Do odpalania szlugów. A że Bartek? A on wie, no kurde, to co najwyżej do podgrzewania jedzenia albo coś w ten deseń, bo to się nagrzewa tak do 30-40 stopni i więcej nie ruszy, nie? Więc ja sobie dzisiaj uskuteczniłem i nagrzałem jedzonko w pudełku. O, ale co nagrzałeś też jedzonka. Było więcej niż zimne. To znaczy mniej niż zimne. A tak naprawdę to jest do komarów, do replacamentu komarów, bo mają tu dużo komarów. Pomimo tego, że jest tutaj zimno, to latają tutaj komary, czego się nie spodziewaliśmy. I tak naprawdę wkłada się tutaj taki plasterek, no. który po podgrzaniu uwalnia różne substancje w pokoju i przestają latać komary. Chyba. Tak to powinno działać. W teorii tak to powinno wyglądać. Idziemy umyć zęby i wam pokażemy, jak wygląda nasza łazienka. Mamy współdzieloną łazienkę, ale na zdjęciach miała być inna ta łazienka. Zdecydowanie inna miała być. Zdecydowanie inna i chyba nam dali, nie wiem, inny poziom czy coś. Inne piętro, ale no teraz ta łazienka jest na innym poziomie. Na innym levelu. I tak wygląda nasz korytarz. Generalnie standardem jest to, że tutaj w hotelach się jara szlugi i cały ten korytarz wali szlugami. Wczoraj wieczorem tutaj od razu obok nas były otwarte drzwi i jak szedłem z ubikacji, to widziałem takich starych dziadów, którzy siedzieli na łóżku i walili szluga za szlugiem. To jest ładny pokój. Ładny ten pokój. I ma łazienkę. I ma łazienkę, no. Pewnie był droższy. A potem Zuza poszła do naszej ubikacji i wszyscy siedzieli w kiblu, sobie żartowali i jarali szlugi, nie? Tak wygląda wejście do naszej współdzielonej łazienki. Tu są damskie łazienki, to nie będziemy pokazywać. Nie wiem, czy ktoś jest w męskiej. Czy nie? Chyba nie ma. Pisuary jak pisuary. Coś, co było żartem, dzisiaj jest rzeczywistością, czyli przede wszystkim mamy tutaj kucane kible. Chyba akurat nie jest spłukany. Strasznie tutaj śmierdzi. I to jest kabina prysznicowa. I słuchawka prysznicowa wygląda tak. Ale jest ciepła woda. Wczoraj było testowane, jest ciepła woda. No i musimy teraz w takim klimacie umyć zęby. Tutaj jakieś miski, tu miski, tu miski, tu Zuza. I w tym odpływie to wszystko... Nie ułakaduj tego nawet, to jest uleśne, ja byłem po prostu żygam. I zaczynamy od sieciówki, która nam towarzyszy przez cały czas. Wczoraj tutaj rozmawiali po angielsku i może dopytamy, którą kartę SIM sobie kupić. Ale możecie kupić tutaj gorącą, zieloną herbatę za jedyne 2 zł. I to jest taki duży kubek, więc nam wystarczy jedna, ale ma motor. Nam wystarczy jedna na 2 osoby na przykład, nie? Tak, i mam kubeczek z ciepłą herbatką za 2,20. Byliśmy w pierwszym punkcie China Mobile i pani kart nie miała. Mi się wydaje, że będziemy musieli iść do turystycznego punktu. No właśnie widzieliśmy po drodze jeden turystyczny punkt, tam była informacja turystyczna, ale nie chcieliśmy wchodzić, bo się boimy, że będzie trochę drożej. I w ogóle China Mobile jest największym operatorem tutaj, dlatego chcielibyśmy kupić ich kartę SIM. Ale już jesteśmy w drugim punkcie i w drugim punkcie nie mają karty SIM, więc... Tutaj będzie. Dobra, cisza. 21 za 10 za 100 giga. A ktoś tu obsługuje? Nie ma. W
drugim punkcie też nie dostaliśmy i zapytaliśmy jakiegoś faceta, gdzie możemy kupić. I jak nam powiedział do translatora, gdzie możemy kupić, to było trzech młodych chłopaków za rogiem, czy coś takiego. W tym roku. W tym roku, ale pokazał nam na mapie, więc zrobiliśmy Więc sobie zrobiliśmy zdjęcie. sobie zdjęcie i... Myśleliśmy, że to będzie dużo łatwiejsza akcja, bo podobno można w każdym kiosku China Mobile kupić kartę SIM, Ale chyba nie można. ale kurde nie można, nie? Więc idziemy szukać. Co się wydarzyło? Nie wiem, ja się zapytałam, no nie wiem, może ona nie umie czytać? Ja się A co? zapytałam o kartę SIM, a ona, że nie pasuje w sport. Nie powiedziała. Może tylko dla lokalnych, no. Może. Tutaj cena karty SIM jest zależna od tego, jakie ma cyfry numer telefonu, bo 6, 9 i 8 to są liczby dla nich szczęśliwe, a wyszczegają się 4 i te numery telefonu z cyfrą 4 A tutaj są u tego często pana tańsze. Są często tańsze niż te właśnie, które zawierają szczęśliwe cyfry. Pytamy punkt po punkcie o tą kartę SIM i żaden nie chce nam dać. O, pani ma. Jednak pani nie miała karty SIM i co ci powiedzieli? Że na paszport nie możemy dostać karty SIM, że tylko na SD kartę, że tylko na ID China. Jeżeli China mamy. ID, no. Ale my nie mamy. I do Business Mallu nam kazali iść i idziemy do Business Mallu. A na razie mamy kupioną eSIM, więc jakoś się ratujemy i możemy używać mapy i tłumacza i tak dalej. I to jest przydatne na pierwsze dni. Za 7 dni, za 3 giga zapłaciliśmy 7 zł, z tego co pamiętam. Nie jest to wybitnie drogo, ale te oferty eSIM nie są na tyle korzystne, żebyśmy kupili ją na cały miesiąc, bo to wtedy wychodzi jakaś horrendalna kwota. Nie rozumiem fenomenu eSIM. Nie polecałabym wjeżdżać do Chin bez karty, bez dostępu do internetu, bo my codziennie używamy tyle internetu tutaj, że do normalnego funkcjonowania, takiego poruszania się, do komunikacji z hotelami, do komunikacji miejskiej, do płacenia, no my byśmy bez tego internetu, my byśmy się nie ruszyli z miejsca w ogóle. My byśmy nie wiedzieli, co jest 5 tutaj. No bo do płatności używamy tutaj Alipay, a żeby korzystać z Alipay to musimy mieć też dostęp do internetu, bo inaczej nie skorzystamy z tej aplikacji. A chodź zapytamy tutaj może. O działaniu aplikacji jeszcze opowiemy, ale to trochę później. I poprosiliśmy panią, żeby nam pokazała na swojej mapie, gdzie to jest mniej więcej zlokalizowane, bo jak oni nam podają adresy, to nas wyrzuca gdzieś w pole, więc zrobiliśmy sobie zdjęcie. I tak sobie zrobimy zdjęcia u nich. No i teraz tam pójdziemy i zobaczymy. Być może się okaże, że to znowu nie to miejsce, tak samo jak poprzednie miejsca. Pójdziemy znowu gdzieś dalej. Nie jest łatwo załatwić kartę SIM tutaj. Myślałem, że to będzie dużo prostsze. To jakby kumam fenomen z karty eSIM, bo można ją załatwić przez telefon od ręki, a tutaj takiej fizycznej ciężko. Nie? Idziemy dalej. I wygląda na to, że dotarliśmy do tego miejsca, które nam pani wskazała. Zuza już tłumaczy teksty w Google Translate. Mam nadzieję, że się dogadamy. Już kupimy tą kartę SIM, bo trwa to zdecydowanie dłużej niż zakładaliśmy, że będzie trwało. W Telkom China nie było dobrych ofert, były słabe i w ogóle, no słabo tam było. I teraz dotarliśmy w jakieś inne miejsce i musieliśmy przejść przez chyba recepcję hotelu, nie wiem, ale... To wszystko wygląda tutaj jak hotel, ale mówią, że mają tutaj Tak. China Mobile na trzecim piętrze. No i trafiliśmy do hotelu. Do recepcji hotelu po prostu. Wysłało nas 3 ludzi na trzecie piętro i dotarliśmy do hotelu, a miało być China Mobile. Pójdziemy schodami? To jest jedno piętro. Dotarliśmy do kolejnego miejsca, gdzie miało być biuro China Office, China Mobile Office. I ja tutaj tego nie widzę. A miało być gdzieś tutaj. Tak w ogóle zobaczcie, jaki tutaj jest ruch. I jak tutaj jest cicho w porównaniu do tego, co się działo w Wietnamie, w Tajlandii i wszędzie indziej. A dlaczego tak jest, Zuza? Bo mają elektryczne auta i elektryczne wóziki. Zuza już jest wydymana Ja generalnie. już jestem wydymana. Który to był nasz punkt, który odwiedziliśmy? Nie wiem, X. Punkt X. Punkt X. Dlatego przyszliśmy do 7-Eleven, bo Zuzka już tutaj. Mnie już nóżki bolą. Ja już I kupimy sobie kanapki. W sensie Zuza sobie słodką pierdółkę oczywiście kupuje.
Bo jak musi uzupełnić kalorie, to tylko cukrem. I taka kanapeczka akurat jest w promocji, 7,50 juana i to jest mniej więcej połowa ceny, na złotówki przeliczając. A Zuza ma słodką pierdółkę. A ja za złoty 50 mam. Ja zmieniłem strategię i biorę kiełbaskę, która będzie kosztowała 2 złote. Tak mniej więcej. Zdążyłem przełożyć. Ale ja ci to specjalnie zrobiłam, bo wozisz mnie po tych sklepach. Przynajmniej już mam poznajesz dosyć Zuza. tego podróżowania. Chciałam ci włożyć telefon. Przynajmniej poznajesz miasto w ten sposób. Wiem, ale mnie brzuch jest nóżki i ja muszę zjeść. Oby to było dobre. Jest czekolada. O, mi weszło w zęby przy pierwszym gryzie. Po co się nie tkuje tak mocno? Nie tkuje się, jak ci tam zalega, to ci nie wchodzi później nowe. Smakuje jak serowa kiełbasa. Chcesz ugryźć? Nie. Jest dobra, ale Moje też jest dobre. Z takim wnętrzem. I to jest chyba jakieś w ogóle takie pieczywo owsiane. no tak ta kiełbaska wygląda w środku. Ona ma posmak trochę kary, trochę sera. Jest ta ostra przyprawa na niej. Jest dobra. Idziemy. Zmieniliśmy trochę strategię. Od początku szukaliśmy China Mobile. Ale tam wszędzie mówili, że potrzebujemy ID. Albo po prostu te punkty nie istniały i Google wyrzucało nas w pole. Potem nas wysłali do Telekom, które było słabe. W sensie miało słabą ofertę, więc nam by się nie przydała jakoś specjalnie. I zmieniliśmy strategię, przyszliśmy do China Unicom. I zobaczymy, co tutaj dostaniemy, o ile cokolwiek dostaniemy. Ale nie bez powodu ta przyczyna, ta playlista nazywa się chińskim nieporadnikiem. Bo my o tym państwie jeszcze wiemy niewiele. Więc będziecie wiedzieć, jak nie postępować w tym kraju w takim razie. Kupiliśmy kartę SIM, ale nie działa nam internet w naszych telefonach. Być może chińskie karty SIM nie są wspierane w iPhone'ach i może próbujemy... Być może chińskie karty SIM nie są wspierane w iPhone'a i próbujemy przebić głową mur, więc idziemy do hotelu, bo tam mamy jeszcze telefony. Wrzucimy do Samsunga tą kartę SIM, prosto z USA. Zobaczymy, czy działa. Jeżeli nie będzie działało, to mamy wrócić do pani. Dzisiejszy odcinek chyba będzie tylko o karcie SIM. Jest 15:30 już. My od 11 szukamy karty SIM. Ja już jestem wykończona. Jeszcze musieliśmy 50 zł za to zapłacić i wszędzie 50 zł chcieli, nie ma tańszej. Ale 35 giga. No i się tak sraliśmy z tą kartą SIM, że nam nie działa internet, ale zaczęła nam działać Lazada, zaczęła nam działać Shopee, nie działał nam TikTok, czego nie rozumiem, dlaczego nie działał, bo jest chiński, ale przeczytaliśmy, że to jest wina VPN-a. I się okazało, że NordVPN nie działa. Nie działa w Chinach. I później zaczęliśmy sprawdzać, czy ludziom działa NordVPN w Chinach i faktycznie większość osób powiedziała, że im nie działa. No i nam też nie działa. No i teraz różne testujemy VPN-y i instalujemy aplikację po aplikacji. Są jakieś darmowe, są też płatne. My raczej celujemy w te płatne VPN-y, bo jesteśmy zwykłe cebulaki. W te darmowe. No a ja powiedziałem płatne? No. Ja już jestem zajechany I tym, nie? znaleźliśmy Turbo VPN, ale niestety ma darmowy okres próbny tylko na 7 dni. No i stwierdziliśmy, że skorzystamy z tego darmowego, bo sprawdzimy, czy to faktycznie o tego VPN-a chodzi. No i jak włączyliśmy Turbo VPN, ten okres premium za 7 dni za darmo, to nam zaczęło działać internet. Ale nie można odpalić, w sensie wolno działa przez to i nie można odpalić transmisji na żywo. No ale sprawdzamy inne VPN-y, czy będą działały. Które są darmowe na zawsze już. I powiemy Wam, które będą darmowe na zawsze i dobre. Ale jak jesteś normalnym turystą, to wystarczy Ci eSIM na 2 tygodnie i załatwi to sprawę. Nawet nie będziesz potrzebował VPN-a.
zazwyczaj. Mamy te internety wstępnie ogarnięte, będziemy jeszcze na dniach kombinować, żeby może skonfigurować NordVPN-a, więc nasza sytuacja z internetem może się zmieniać, ale teraz idziemy na zakupy. No i oczywiście Mixue to jest najlepsza sieciówka ever. Chyba wymyślił ją jakiś Chińczyk, ale Mixue ratuje dupę wszędzie, w gorących krajach zimnymi napojami, a w zimnych krajach ciepłymi, ponieważ w Chinach można kupić ciepłą herbatkę i kosztuje 2,20. I w ogóle teraz dopiero się zorientowaliśmy, że to nie jest Mixue, tylko Mixia. Aha, no i się czyta Mixie. A ja cały czas Mixue, odkąd tylko zobaczyłam jak to jest napisane, to jest Mixue dla mnie, a to się Mixie. Ale przynajmniej wiecie jak to Takie- zapisać w Google, jeżeli będziecie szukać, no. No, a to się takie miękkie Mixie. I odkąd tutaj jesteśmy w Chinach, to cały czas słyszymy petardy. Akurat tutaj takie dzieciaki biegają. I jak ci się wystraszyli obok? I puszczają petardy, ale niektórzy mają te takie, nie wiem jak one się nazywają, ale mają po 100 wystrzałów na ziemi. Takie petardy połączone w jeden szereg. Ja się też wystraszyłam, mimo że wiedziałam, że tam będzie. 它有光源。 No i pierwsze co sprawdzamy to kolkę, bo kolka jest wyznacznikiem cenowym. No i tutaj kolka taka pół litra kosztuje 2 zł, 光源。 więc całkiem spoko. My bierzemy przede wszystkim chusteczki, bo nie wiem czemu na przykład w naszym hotelu teraz nie ma papieru toaletowego, więc musimy sobie wziąć i na podróż się przyda. Są. I kosztują 3 juany, czyli złoty 50. A jest tych chusteczek chyba 200, co? 400. 400. A taki na przykład papier toaletowy jest za 15 prawie tysięcy juanów, czyli takie 10 rolek, 7 zł. My się martwiliśmy, że jak tu przyjedziemy, to nie będziemy mieli jak kupić rzeczy grubych, a tutaj można sobie takie podkolanówki kupić, zakolanówki, można sobie rajstopy kupić, skarpety, są też czapki zimowe i nie tylko, i z daszkiem, i rękawiczki są. I rękawiczki są za 20 zł, takie Men Sport. A ja kupiłam za 7. No ale jesteśmy w supermarkecie, no to wiesz, tutaj jest też w chuj słodyczy takich pojedynczo pakowanych i one są na wagę. Ale cena jaka jest, to nie wiem. Aha, różne są. Tutaj jest na przykład za 39,80. Możecie tutaj kupić takie przepiórcze jaja. To jest normalnie jajko do jedzenia takie. Bardzo smaczne jajko. Bardzo smaczne jajko. I one są za 50 juanów za kilo. No i coś co znacie, czyli M&M'sy. Tutaj kosztują 2,50 około. No i Snickers kosztuje 3 zł, taki duży. Dwupak. Coś co Bartek Wam chciał pokazać, czyli... Sposób w jaki pakują tutaj herbaty. Bo generalnie Chińczycy bardzo się skupiają na dobrej herbacie i zaparzaniu dobrej herbaty. Mają mega ładne opakowanie. Które Ci się podoba najbardziej? To, które dotknąłeś. A, To też mi się jest najbardziej podoba. Łe, ale to też jest ładne. A to kosztuje 200... To opakowanie kosztuje 230 juanów. To kosztuje 500 juanów. Czyli 250 zł. No, a to kosztuje 700 prawie. Ale są też mniejsze opakowania. Można kupić takie za 130 albo za 100. Coś, co jest dziwnego tutaj, to są różne smaki To jest limonka? z jakimś innym czymś. Chips o smaku limonki z czymś. Tutaj są same limonkowe na przykład. Tutaj jest spicy hot pot na przykład. A te? Chips o smaku ogórka. Te są o smaku ogórka. Te są o smaku bolognese. No i po co przyszliśmy tutaj głównie, to zupki chińskie i wszelakie makarony, bo co będziemy robić? Będziemy sobie je przygotowywać w pociągu, bo jest dostępna ciepła woda i możemy sobie zalewać chińskie zupki. Więc warto je mieć zawsze przy sobie. W sumie nawet jak nie chcecie jeść zupek chińskich, akurat w tym momencie albo tego dnia, to warto mieć przy sobie zupkę chińską, bo nie znacie dnia ani godziny, a zawsze jest ciepła woda. A tutaj mamy ryż w opakowaniach bardzo kolosalnych. To jest 10-kilowy worek. Ten też ma 10 kg. Wszystkie będą duże. No to są różne ceny, od 55
juanów do 140 aż juanów. Ryż to ryż, nie? Ale ryż to ryż dla mnie. Ja bym kupiła ten za Ja 55. najtańszy bym zabrał i byłbym ukontentowany. A widziałaś, jakie tutaj są porcje jedzenia? Zobacz to, jakie to jest wiadro. No tak, no ale pewnie tam nie ma aż tak dużo jedzenia. Ale one kosztują 15 zł, to jest drożej niż na ulicy jedzenie. Mimo, że to jest supermarket, to nadal można dostać takie oto tutaj rzeczy. Jajka są w takich samych cenach jak w Polsce. 30 jajek kosztuje 10 zł. 10 jajek kosztuje 5 zł mniej więcej. No i coś, co skradło nasze serce, to orzeszki na wagę. Wszystkie orzeszki, jakiego chcecie rodzaju. A te często kupujemy w opakowaniach. A ile one kosztują na wagę? 10 000 za 100 gram? Nie wiem, tutaj jest zapakowane i kosztuje 6,43 Za ile gram? za pół kilo. Generalnie wiele rzeczy na wagę tutaj można kupić. Są jakieś grzyby, są papryczki chili tutaj, następne. Dalej to są chyba jakieś żelki. Ej. Ja nie wiem, czy to się nie wrzuca na głęboki olej i to są takie prażynki, co? I tutaj można też kupić takie przyprawy. Jest na przykład cynamon, liść laurowy, no wszystko tutaj jest. I zaraz zobaczymy, ile kosztują goździki. 8 gram goździków kosztuje 12 juanów, czyli 6 zł. No i idziemy po coś, co po prostu skradło nasze serce wczoraj, czyli świeży soczek z jabłuszka albo z gruszki. I on jest pyszny, jest mega dobry i kosztuje no 4,50. Niedługo opuszczamy Kuming i lecimy dalej, a tymczasem Was zabieramy na jedzonko, które sobie teraz spałaszujemy zaraz. Ja sobie zamówiłem coś takiego za 12 juanów, czyli około 6 zł, a Zuza zamówiła sobie Ryż to pierwsze. ten pierwszy ryż i też 6 zł za to zapłaci i dostajemy takie dwie miseczki, w które ładujemy warzywa, Ja sobie pierwsza naładuję, dobra? które chcemy mieć w tej potrawie i tam pan cię nam od razu przygotuje. Tutaj jest taki QR kod, który wykorzystamy, żeby zapłacić aplikacją i używamy generalnie Alipay. Chcieliśmy zainstalować WeChata, ale nie możemy się zweryfikować, więc używamy Alipay. Jeżeli są podane te QR kody, A tu są? a tutaj jest taki, to wtedy wciskamy tylko skan. Jak zeskanujemy QR kod, to piszemy po prostu kwotę i my musimy wpisać tutaj w juanach mamy 24 juany. Wtedy wciskamy tylko OK No i klikamy, że i realizujemy. tutaj chyba jest realizacja. I musimy pokazać Pani. Wpisujemy kod. To jest kod taki prywatny, więc nie możecie teraz oglądać. Za to jedzenie zapłaciliśmy 13,18. 13 zł 18 groszy. Pokaż Pani. Ja mogę pokazać Pani. A jest też druga opcja na płatność, czyli po prostu generujemy kod QR i jego trzeba zweryfikować z paszportem, w sensie trzeba sobie go utworzyć w aplikacji z paszportem i wtedy na przykład w takim markecie pokazujemy ten nasz kod QR, który jest nabijany jak każdy inny produkt i wtedy nalicza jakby nam rachunek na nasze konto. I tak wygląda moja porcja, która będzie zrobiona na boku, a Zuzy porcja już jest tam nakładana. Zuza już się cieszy, że dostanie amo. Zuzy wygląda trochę jak tajskie jedzenie. A jak sobie skomponowała warzywa? No, dużo pomidorka. I smakuje dobrze, bo jak wczoraj zamówiła, to coś jej smakowało rybą. No bo wczoraj sobie dodałam te grzyby. Ja zapomniałam, że one tak pachną rybą i później jak to przejdzie, to później taki dziwny posmak. Ja nie lubię. No a tak wygląda to moje danie. Tutaj jest taki kwadratowy makaron duży. Taki gruby. On jest mega To jest w spoko. stylu Yuan. Właśnie tutaj w tej prowincji, w której jesteśmy. No i kończymy na dzisiaj. Spójrzcie sobie jeszcze, jak kan od tyłu wygląda. No i fajnie. Na razie nam się podoba. I zapraszamy do kolejnego odcinka, który już będzie w nowym miejscu. W Lijiang.
Lijiang, nie? Już mi spadł. Także elo.